Cześć, witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. W tym odcinku pokażę Wam, jak korzystać z funkcji zmiany rotacji, zmiany pozycji obiektu oraz funkcji rotatora przy użyciu funkcji interakcji. Od czego musimy zacząć? Przede wszystkim musimy przypisać sobie przycisk, który będzie korzystał z tej funkcji interakcji. Dajemy sobie ustawienia projektu, znajdujemy zakładkę Input i wybieramy sobie przycisk, pod którym chcemy korzystać z tej funkcji. Ja mam tutaj nazwałem sobie to Interact, żeby łatwiej to odnaleźć i w tym przypadku, co musimy jeszcze zrobić, to stworzyć interfejs. Interaction Interface, ja mam go stworzonego. Wy musicie zrobić tak, prawym, Blueprint Interface, wchodzicie sobie w ten interfejs i tutaj nazywacie sobie funkcję. Nazwijcie sobie to, nie wiem, użyj, interakt, jak tam Wam pasuje. I w tym przypadku, jeżeli macie stworzony ten interfejs, ja mam go tutaj, w swojej postaci musimy stworzyć funkcję. I teraz tak, jak stworzyliśmy ten input action przez projekt settings i nazwaliśmy go interact w moim przypadku, to jest moje Teraz to ma się odnosić do mojej kamery, czyli ma podążać za moją kamerą na świecie. Nie, że klikam sobie w gdziekolwiek patrząc, tylko tam, gdzie spojrzę, czyli w tym przypadku jest to odnośnik do follow camera. Mam to tutaj pociągnięte. Musi być odnośnik jej światowej pozycji, rotacji i tu jest jeszcze dodatkowa funkcja forward vector, co odnosi się, że użycie tego przycisku będzie działać tylko w odległości nie większej niż 150 pól od tego obiektu, który chcę nacisnąć. I w tym przypadku mamy funkcję line trace by channel, czyli funkcję tak jakby podążania za linią mojej kamery. I to jest jeden z warunków. Teraz dajemy drugi warunek. Drugi warunek ma się odnosić do interfejsu, czyli ma tak jakby oddziaływać na interfejs, czyli wybieramy ten interfejs, to, co przed chwilą stworzyliśmy. I teraz dajemy funkcję, czyli funkcję interact, czyli jak stworzyliśmy ten interfejs, nazwaliśmy go funkcja użyj, funkcja interact, to dajemy to. I teraz mamy całą funkcję. To sobie zapisujemy. Jeżeli mamy to gotowe, to teraz taka funkcja będzie oddziaływać na wszystkie blueprinty, które stworzymy, jeżeli dodamy do nich w klasie tą funkcję, czyli tak, jeżeli mamy testowego cube'a, dajemy class settings i tutaj mamy implemented interfaces i ja mam go już dodanego. Wyklikacie add, wyszukujecie to, stworzyliście, zaznaczacie, on się tutaj doda i pojawi się tutaj. W tym momencie, kiedy ten interfejs jest dodany, w tym momencie, jeżeli zrobię taką funkcję event interact, będzie działać te moje przyciśnięcie OK. Mamy podstawy, jak używać funkcji interakcji, mamy ją stworzoną, to teraz zaczniemy po kolei omawiać wszystkie aspekty, które przedstawiłem na samym początku filmu. Zapraszam. OK, moi drodzy, zacznijmy sobie od funkcji rotatora. Przede wszystkim musicie pamiętać o tym, że wszystkie przedmioty, które tutaj będziemy używać, muszą być na zasadzie blueprintu. Nie może być to po prostu taki cube, tutaj zwykły, czyli który robi mi tam za ścianę. Musi być to blueprint, czyli musimy sobie go stworzyć tutaj. Blueprint class, wybieramy aktor i wtedy w tym przypadku wybieramy sobie cube'a już wewnątrz, tak jakby mamy scenę, daliśmy cube'a i teraz zaczniemy od funkcji. Ja sobie to usunę i zaczniemy po kolei. Zaczynamy od funkcji event interact, czyli to jest moje I teraz co możemy zrobić? Przede wszystkim ja chcę zrobić to raz, więc raz kliknę i raz cała sekwencja będzie działać, a nie, że mogę klikać i przerywać sekwencję tak jakby w trakcie jej robienia. I teraz tak, są dwie opcje, które możemy zrobić na funkcję rotatora. Możemy dodać w taki sposób add rotating movement component i tutaj wybieramy sobie na przykład rotation rate w konkretnej osi. Nie będziemy dawać szybko, damy sobie po 30, żeby się w miarę wolno kręcił. I target to jest po prostu ten obiekt, tutaj cube, całość.
zapisujemy, wracamy, ale to, co dodałem, tą funkcję, będzie działać w taki sposób, że jak kliknę, to będzie się to kręcić bez końca po prostu. Nie dałem tak jakby jakiegoś czasu, jakiejś, nie wiem, linii czasu, żeby to się kiedyś skończyło. Po prostu klikam i bez końca się będzie kręcić do momentu, kiedy przerwę tak jakby granie w Unrealu. Żeby to zmienić, wchodzimy sobie na Cube'a, usuwamy to. Ja dodam teraz timeline. Damy linię czasu, nazwę sobie to rotator. I teraz tak, najważniejsze, jeżeli chcemy tak jakby sekwencję powtarzać po zakończeniu i nacisnąć jeszcze raz, to musimy zmienić to na play from the start. Później Wam wytłumaczę dlaczego. Teraz tak, wchodzimy sobie w to. Stwórzmy, że będzie trwać 9 sekund. Dodajemy sobie track i dajemy prawym. I to jest pierwszy odnośnik, który zaczniemy. 0, 0, to jest start. I teraz tak, pełna sekwencja to jest do jedynki tutaj. To jest tak jakby jeden cały pełna sekwencja. I chcę, żeby to trwało na przykład 3 sekundy, żeby w miarę to się jakoś pokrywało w całej linii. Dwójkę damy sobie na szóstce, a trzecią sekwencję damy sobie na dziewiątce. I teraz warto to wyrównać, jak widzicie, bo tu jest nierówno, więc sobie zmieniam tak, żeby to miało ręce i nogi. Bo później będziemy mieć tak jakby nierówne ustawienie naszego przedmiotu. Nie ustawi się konkretnie do samego początku tak jakby całej sekwencji, tylko tak jakby za nią kawałek. Ok, jak mamy to już zapisane, tutaj wracamy sobie do Event Graph i teraz dajemy Update i dajemy Set Relative Rotation i w tym przypadku dajmy sobie do całej sceny. Najlepiej jest. Możemy dać do cube'a, w zależności, jeżeli scena i cube jest na środku, to będzie się obracać wokół tej osi. Jeżeli cube'a bym dał na zasadzie takiej, a ustawił scenę, to cube obracałby się wokół tej sceny, a nie wokół własnej osi, więc no, musicie sami wiedzieć, co ustawić konkretnie. Dobra, mamy to na 0, wracamy z powrotem tutaj. Teraz tak, mamy Relative Rotation i teraz ustawiamy sobie do New Track, dajemy lerp i mamy rotator. To jest nasza alfa. I teraz tak, rozbijamy sobie to. Najlepiej tutaj dać tract pin i zależy w jakiej osi chcemy to obracać. W sumie to mogłem tego nie rozbijajmy tego. To mam się odnosić do całości. I teraz tak, początek to jest 0, czyli od tego się zaczyna, to jest A. A B, ja chcę pełny obrót we wszystkich osiach. Czyli żeby naraz obracał się we wszystkich osiach o 360 stopni. I w tym momencie, jeżeli rotator mamy tak jakby na 3 sekwencje, to on po naciśnięciu 3 razy obróci mi się we wszystkich osiach o pełny obrót. I teraz jeszcze jedna rzecz. Jeżeli nie zresetuję tego, to nacisnę raz, 3 sekwencje miną i jak to się zresetuje, to nie będę mógł nacisnąć tego jeszcze raz. Więc w tym momencie, kiedy sekwencja jest zakończona, dajemy reset. Jeżeli mamy tą funkcję w taki sposób zrobioną, zapisujemy sobie, wracamy, dajemy play i teraz zobaczcie. On się 3 razy obróci. Potrwa to 9 sekund, po 3 sekundy na każdą sekwencję. Zatrzymał się. Jeżeli bym nie dał tego resetu, nie mógłbym w tym momencie włączyć tego jeszcze raz. Więc pamiętajcie, jeżeli chcecie to, żeby to działało po każdej sekwencji, musicie po prostu to pociągnąć tą linkę od finished do reset. Przejdźmy, moi drodzy, do kolejnej funkcji zmiany lokacji. Ja mam tą funkcję troszkę wydłużoną. Moja sekwencja jest trochę dłuższa, czyli mam uniesienie, przesunięcie, opuszczenie i powrót
po czym reset, mogę nacisnąć jeszcze raz, zrobimy to samo. Ale nie będę tego tłumaczył po kolei, bo to będzie zbyt długo trwało, więc zrobimy sobie od podstaw. Usuwam całość i zaczynamy, czyli event interact, czyli moje E. Znowu chcę to zrobić raz. Później ustawiam timeline, czyli chcę, żeby to trwało 2 sekundy, ale nie, żeby nie był teleport, tylko żeby po prostu przez 2 sekundy by widzieć, że to się przesuwa. I musimy ustawić play from the start, jeżeli chcemy, żeby sekwencję po ukończeniu można było przycisnąć jeszcze raz. Jeżeli damy play, reset nie będzie działał. Musimy zawsze dawać play from the start. OK, jeżeli mamy gotowe, dajemy update i dajemy set relative location. Najlepiej do całej sceny, żeby cała scena się przemieszczała. Jaka jest różnica między rotatorem a zmianą lokacji? W przypadku rotatora używamy lerp rotator. Tutaj będziemy używać samego lerp, ale najpierw musimy stworzyć track do timeline'a. Klikamy 2 razy, ja sobie zmienię na 2 sekundy, dodam track. Teraz tak, 00 to jest mój początek. Musimy zmienić, żeby wszystko miało ręce i nogi. Pamiętajcie, że tutaj 1 to jest koniec sekwencji całej. Jeżeli damy pół, to tak jakby będzie połowa sekwencji do 2 sekund, a ja chcę całość. Czyli klikam sobie tutaj, znowu sobie zmieniam, żeby działało. Zapisuję, OK, będzie działać. Wracamy z powrotem i teraz tak, tutaj dajemy sobie lerp. Musimy zmienić, żeby timeline to była nasza alfa. To jest główne, tego ma się to trzymać. Teraz tak, w przypadku lerp rotator nie rozbijaliśmy tej lokacji. W przypadku tym musimy to rozbić, bo w zależności w której osi chcemy, żeby się to obracało bądź poruszało. W tym przypadku chcę, żeby się poruszało w osi Z, czyli oś Z góra-dół, więc w tej osi sobie zmieniam. Nowa lokacja w osi Z będzie się tutaj zmieniać. A to jest początek, B to jest koniec. W tym przypadku muszę się posiłkować tym, bo ja tutaj nie mam 0. Moja początkowa lokacja w osi Z jest 50. Więc już momencik, tutaj 50 dajemy tu. Tutaj sobie podnieśmy do 150. Czyli w osi Z początek będzie 50, koniec będzie 150. Ale musimy pamiętać też o innych osiach, bo jeżeli zostawię tutaj 0 i 0, to w tym momencie, kiedy nacisnę E, to owszem, będzie się podnosić w osi Z, ale przeteleportuje się nam w tych osiach do punktu na mapie 0, 0. Więc tutaj odnośnik, czyli oś Y 1508, oś X 635. Uzupełniamy. 635, 1508 i teraz będzie nam działać. OK, testujemy. Podchodzę, naciskam E, podnosi się do góry. Nie cofa się, bo nie mam takiej funkcji ustawionej, po prostu jest tylko zmiana o jedną rzecz, o jedną tak jakby pozycję, o jedną oś. Żeby to zmienić, znowu wchodzimy sobie w Cube'a i możemy zrobić w taki sposób, czyli odtąd dajemy reverse, ale w tym momencie funkcja będzie działać jednocześnie. Co musimy zrobić, żeby nie działała? Musimy dać tutaj opóźnienie, więc jeżeli ustawiliśmy sobie tutaj 2 sekundy na timeline'ie, to tutaj dajemy funkcję delay i co najmniej 2 sekundy sobie tutaj ustawiamy i teraz po 2 sekundach będzie reverse. I teraz tak, testujemy. Patrzcie, co się dzieje. Nacisłem, idzie do góry, schodzi na dół, ale chcę nacisnąć jeszcze raz. Naciskam E, nie działa. Dlaczego? Bo funkcja nie jest zresetowana. Funkcję, żeby zresetować, to jak w przypadku rotatora ustawiamy reset w przypadku funkcji do once. I jeżeli timeline jest skończony, dajemy sobie reset, zapisujemy, podchodzę, cyk, schodzi na dół, podchodzę znowu, klikam, funkcja działa znowu na tej zasadzie.
Jeżeli oczywiście chcecie w innych osiach, to musicie pamiętać, żeby adekwatnie końcowe funkcje na przykład z tej osi, z tej poprzedniej funkcji, na przykład końcowa funkcja z jest 150, więc jeżeli chcecie później w osi x coś zmienić, to pamiętajcie, że oś z startowa musi być ta z wcześniejszej funkcji zakończona. Bo jak dacie 50, to tak jakby kolejna funkcja wam przeleportuje wam cube'a na przykład o te 100 punktów niżej. Nagle tak, więc musicie pamiętać o tych odnośnikach. W każdej osi musicie po prostu to zgrać ze sobą, żeby to wyglądało jak jedno pociągnięcie, nie wiem, flamastrem, a nie, że nagle jest przeskok dalej. Ok, moi drodzy, tak wygląda poglądowa funkcja zmiana rotacji. Teraz przejdziemy sobie do funkcji zmiany rotacji. Ok, moi drodzy, funkcja zmiany rotacji jest bardzo podobna do funkcji zmiany lokacji, tylko po prostu odnosi się nie do przesuwania obiektu wokół danej osi, wzdłuż danej osi, tylko obracania obiektu wokół danej osi. W tym przypadku u mnie to działa tak. Mam funkcję w prawo o 90 stopni, w lewo 180 stopni i powrót do początku, reset i znowu to samo. To jest moja cała funkcja, cała sekwencja. Ale tak jak w przypadku zmiany lokacji, nie będziemy jej powtarzać, tylko zrobimy sobie własną. OK. To sobie usuniemy. Mamy i teraz tak. Wszystko zaczyna się w zasadzie to samo, bo tak jak mówię, że to jest wszystko podobne. Czyli znowu sobie dajemy timeline. O, przepraszam. Dajemy sobie też 2 sekundy, dodajemy track. To tak jak Wam mówię, teraz to już, jak już znacie podstawy, pokazałem Wam podstawy, to już jest banalnie proste. Ustawiamy sobie początkowe wartości, zapisujemy, wracamy do Event Graph, znowu dajemy sobie set relative, w tym przypadku rotation. Pamiętajcie, żeby to się tutaj oddziaływało do naszej rotacji, ale w tym przypadku może mi się to różnić, więc ja sobie zmienię target, tak jak Wam tłumaczyłem, czy cube ma ten sam środek co scenę, ja jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj nie mam, więc zmienię sobie odnośnik do cube'a i target będzie cube. Tak to zmienię. I teraz tak, znowu sobie rozbijamy to. Znowu dajemy lerpa. Tutaj tak samo jak w przypadku zmiany lokacji używamy lerpa. Lerp rotator używamy tylko i wyłącznie, jeżeli chcemy nie zmieniać obrót, tylko żeby wprawić w obracanie przedmiot. To wtedy używamy lerp rotator. Tak, to cały czas używamy lerpa. Znowu tutaj odnośnik alfa, ten usuwamy. W przypadku osi Z chcę obrócić. Czyli jak w przypadku osi Z podnosiliśmy góra-dół, to ja w przypadku tej osi chcę obracać. Czyli tutaj sobie obrócimy osi Z i teraz tak, 0 to jest początkowa wartość rotacji, czyli w tym przypadku u mnie, jak sobie kliknę, jest to 0. Pamiętajcie o tym, bo jak zaczniemy od na przykład 45, to jak kliknę to on mi się od razu tak jakby przestawi o 45 stopni i dopiero wtedy będzie działać timeline, a ja chcę zacząć od 0, czyli zaczynamy sobie tutaj 0 i dajmy mu 45 stopni. 45 stopni w prawo. Jakbym dał minus 45, to będzie w lewo. OK. Mamy gotową funkcję. Dajemy play. Widzicie? 45 stopni i koniec. Teraz możemy dodać sobie. Znowu pamiętajcie o tym, że jeżeli chcemy dodać kolejny timeline, to znowu musimy dać tutaj delay. Dajemy delay. 2 sekundy. Znowu dajemy timeline. Gdzie to jest? Tutaj mamy timeline 0. Najlepiej sobie nazywać te timeliny, żeby się później nie pomylić. Pamiętajcie o tym, żeby tutaj tak samo zmienić play from the start, jeżeli chcemy resetować całą funkcję. I tutaj sobie też dajmy sobie może 4 sekundy, żeby było troszkę dłuższe.
bo chcę obrócić tak jakby nie o 45 stopni, tylko o 90, żeby się obrócił po prostu o pół obrotu w pełnej sekwencji w drugą stronę. I dajmy to na 4 sekundy. Mamy tutaj 1, 4. O, nie przestawiło się. Pamiętajcie o tym, że bo jakbym tutaj dał 3,50, to on by się nie obrócił do końca. Więc pamiętajcie, żeby o tym, żeby to miarę równo było. Zapisujemy. Wracamy do Event Graph i znowu ustawiamy naszą funkcję Update. Set Relative Rotation. Dajmy znowu cube'a. Rozbijamy. Dajemy lerp. I teraz tak, pamiętajcie o tym, że nasze B było 45, czyli teraz nasze A, tutaj sobie zmienię na alfa, pamiętajcie, żeby zawsze timeline był do alfa. Teraz w tym przypadku moje A to jest ta wartość, czyli końcowa z tej pierwszej. Czyli tutaj dajemy 45, a tutaj damy minus 45, bo chcę obrócić o 90 stopni w lewo. Też w osi Z. OK. Dajemy, zapisujemy i teraz cała sekwencja. Tak i wracamy. I jeżeli chcemy oczywiście dodawać kolejne, no to już znacie podstawy, wiecie jak to zrobić. Oczywiście możecie zmienić to w osi innej, czyli na przykład zmienię to tutaj. Tylko tak, jeżeli moja rotacja w osi Y to musi być 0, bo już teraz odnosimy się do innej osi, więc ta początkowa wartość to nie będzie ta z osi Z, tylko początkowa wartość z osi Y. I tutaj dajmy sobie 90. To usuniemy. OK. I teraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Tylko tak, widzicie, Nav Rotation, teraz tutaj to musi się odnosić do tej końcowej, bo inaczej znowu będzie teleport. Czyli tutaj zmieniamy na 45, żeby pokrywało się z tym, co skończyło się w tym timeline'ie. Compile, zapisz i testujemy. Zobaczcie, co się stanie. Tak. I teraz w innej osi mi się obraca. Tak to wygląda. Jak mówię Wam, jest to dowolne, możecie kombinować dosłownie jak chcecie. Im więcej timeline'ów, tym większa sekwencja. Także działajcie, kombinujcie, testujcie ile się da. Myślę, że w tym materiale już wszystko wyjaśniłem, wszystkie funkcje mniej więcej, które znam na tą chwilę, jeżeli chodzi o zmianę lokacji i rotacji. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, bo też dostaliście dodatkową funkcję interakcji na samym początku, więc tutaj mamy trochę więcej materiału. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subika, jeżeli tak. I czekam na Wasze komentarze, Wasz odzew i do następnego filmika. Trzymajcie się, hejka, cześć!